Drodzy nasi goście, pokażę wam dzisiaj, jak piekło się chleb przed 100 laty. Tak, jak robiły to niegdyś nasze babcie. Najpierw oczywiście mąka, a następnie troszkę soli. Następnie wszystko musimy dokładnie wymieszać. Teraz odrobina drożdży i oczywiście woda. Musi być ciepła, ale nie może być gorąca, inaczej chleb będzie nam pękał. By chleb dobrze wyrósł i nie był twardy, ciasto musimy przynajmniej 3-krotnie wymieszać. Ciasto teraz przełożymy do naczynia, którego ścianki posmarowaliśmy olejem, tak by nie przywierało. Dobrze wymieszane ciasto pozostawiamy pod przykryciem na około pół godziny, żeby wyrosło. Ciasto mamy już przygotowane. Przystępujemy do drugiej fazy. Druga faza to przygotowanie paleniska. Rozpalamy ogień. Od momentu, kiedy rozpaliliśmy ogień, będzie nam potrzebne około godziny czasu, by wygrzały się odpowiednio cegły paleniska. W przeciwnym wypadku chleb pozostanie surowy. Za chwilkę dołożymy troszkę grubszego drewna. Ciasto nam pięknie wyrosło. Teraz wymieszamy je ponownie i przełożymy do drugiego naczynia. Ponownie odstawimy ciasto na około 20 minut, by wyrosło, ale tym razem przykryjemy tylko ściereczką. Jak tylko ciasto wypełni naczynie, zrobimy to ponownie, a następnie zaczniemy piec. Ogień rozpaliliśmy przed około pół godziny. Teraz żar musimy rozrzucić po całym palenisku, tak by dokładnie się wygrzało. Jeżeli się nie wygrzeje dokładnie, w niektórych miejscach chleb pozostanie surowy. Kolejny raz wymieszamy ciasto. Ponownie przykryjemy ściereczką i pozostawimy na kilka minut, a następnie wstawimy pod pekę. Wydaje mi się, że palenisko jest wystarczająco wygrzane. Teraz musimy wygrzać pekę. Musi się grzać około 10 minut. Ta peka i to se sad grije jedno 10 minut. Sad ćemo kruh odnijeti. Ništa, evo, sad su sve faze završene, sad idemo... Kolejną fazą będzie wyłożenie ciasta na palenisko.
Znači skinemo prije peku. Sklonimo. Dobro stigla očistiti. To je taj naš stari tamo u ognjištu. Palenisko posypujemy mąką, by sprawdzić, czy nie jest zbyt gorące. Jeśli mąka rumieni się, a nie pali, znaczy, że wszystko jest w porządku. I tu moramo ga dobro razvući. Evo, i sad idemo sa stačorom. Krug. Žara moramo staviti ni više. Żaru musi być tyle, ile potrzeba. Ani za dużo, ani za mało. Evo sad ćemo nakon 15-20 minuta pogledat ćemo kakav nam je kruh. Da li se dobro peče i da li ima niska temperatura. Znači moramo pogledati na brzinu, samo da vidimo kako nam je kruh. Evo, kruh nam je super ispod. Evo, to je to. Sad ga moramo brzo vratiti. I ponovno nagrniti žar tako da se ne gubi temperatura. Pa ćemo poslije još jednu. Znači, pošto ćemo... Z uwagi na to, że chleb już mamy praktycznie gotowy, rozpaliłem jeszcze troszkę ognia, by przygotować na dalmatyński sposób mięso na ruszcie, specjalnie dla naszych przyjaciół z Polski. Evo, znači, naš kruh bi trebao biti konačno. Myślę, że chleb w końcu jest gotowy. Zaraz zobaczymy. Nama ispalo kako treba. Znači, od samog početka... Od momentu, kiedy rozpaliliśmy ogień na palenisku, potrzebujemy pełne 2 godziny, by upiec chleb. Puna 2 sata, pune 2 godine. Sad ćemo mi to pogledat. Evo, ne može biti bolje. Evo, to je gotovo. To je baš to dosta vruće. Evo, pogledaj. To je to, super je pečen i s jedne i s druge strane. Nije nam nigdje izgorio. I to je taj naš tradicionalni kruh. Kojega sada moramo staviti da se hladi minimalno 2-3. Chleb odstawiamy do ostygnięcia. Będzie to trwało między 2 a 3 godziny. W roli głównej 3. odcinka dalmatyńskich podróży kulinarnych wystąpił tradycyjnie wypiekany chleb. Został on przygotowany przez naszego przyjaciela Ticho. Niestety filmowego egzemplarza nie udało nam się skosztować, bowiem czas potrzebny do jego pełnego ostygnięcia wynosi około 3 godzin. Chleb został zjedzony podczas kolacji, której daniem głównym była pieczona nad ogniem jagnięcina. Film z tego wydarzenia przedstawimy Państwu w kolejnym odcinku naszej serii.